Specjalne podziękowania dla Mariusza Kozieła, który zaangażował się w poszukiwanie gier do tego odcinka i pomógł mi je nabyć. Dzięki ziom. Gdybym zapytał was o początki brutalnych gier, pewnie większość wskazałaby Dooma, jak i Mortal Kombat. Tak, zdecydowanie przez te gry zrobiło się głośno o brutalności w grach, ale kontrowersje związane z pokazaniem przemocy sięgają wcześniej. Cofnijmy się trochę wstecz, ale spokojnie, nie będzie to długa podróż. W 1976 roku wychodzi gra Death Race, oparta na filmie pod tym samym tytułem z Sylwestrem Stallone. Podniosły się głosy sprzeciwu, że gra pokazuje bezsensowną brutalność i że jest nieodpowiednia dla młodych graczy. Gra wyglądała tak. Fakt, mogło wzbudzać to kontrowersje. Firma, która popełniła tą grę w 1986 roku, wyda grę Chiller, która na nowo rozpęta dyskusję o przemocy w grach. Czy tym razem słusznie? W sumie tak, Chiller to gra, która w zasadzie nie ma za bardzo sensu. Jest to celowniczek z nieruchomym ekranem w sali tortur. Możemy strzelać do umieszczonych tam ludzi i tak przez kilka kolejnych planż. Grafika była kiepska, choć faktycznie krwi tutaj dużo, ale produkcja była tak koszmarnie prymitywna, że w sumie nikt nie wziął tego na poważnie. No przynajmniej nie tak jak Death Race. Przez lata wydawałoby się, że nic się nie działo, aż do 1992 roku, kiedy na ekrany automatów arcade zawitał Mortal Kombat. Jest jeszcze jedna seria, o której w zasadzie nikt nie pamięta, a która mogła zagotować krew w żyłach u niejednego sapacza, który był cięty na brutalność w grach. Był to Splatterhouse. Splatterhouse pojawił się w 1988 roku na automatach arcade. Był to klasyczny scroller beat'em up, w którym brnęliśmy w prawo, pokonując różnej maści stwory. Gra posiadała nawet fabułę. Opowiadała o Ricku Taylorze i Jenny Willis, którzy w burzową noc znajdują schronienie w posiadłości doktora Westa. Jennifer znika, a Rick zostaje zabity, ale zostaje potem wskrzeszony przez maskę terroru, która zmienia go w napakowanego mięśniaka, aby ruszył na pomoc dziewczynie przez opanowaną przez różnej maści stwory posiadłość. W latach 80. w Japonii brutalność w grach była tematem tabu. Niewielu chciało tykać tych tematów, tym bardziej, że gry nie miały ograniczeń wiekowych. Nie inaczej było w Namco, a właśnie w tej firmie Kazumi Mizuno wpadł na pomysł stworzenia gry, która nie tylko przyćmi Death Race, ale będzie na ustach wszystkich za sprawą sporej dawki brutalności. Nic dziwnego, że Namco niezbyt podobał się ten pomysł, jednak dali zielone światło. Początkowo gra posiadała czerwoną krew, ale zarząd stwierdził, że jeśli gra ma opowiadać tylko o zabijaniu, nie może być realistyczna, więc twórcy nie tylko musieli zmienić krew z czerwonej na ostry zielony kolor, ale również wymienić realistyczne modele zombie na takie przypominające bardziej obcych. Gra powstawała na Namco System 1, który doczekał się około 23 gier, ale większość wyglądała bardzo kiepsko. Jednak Splatterhouse był tytułem, który zdecydowanie wyróżniał się oprawą na tle pozostałych gier na ten system. Jeśli chodzi o design produkcji, twórcy postanowili czerpać garściami z kina grozy lat 80. Nieprzypadkowo główny bohater do złudzenia przypomina Jasona Voorheesa z Piątku 13, ale to nie jedyne rzeczy, jakie twórcy umieścili. Pojawia się tam sporo easter eggów odnoszących się do słynnych i mniej słynnych horrorów. Co ciekawe, będzie to znakiem rozpoznawczym serii aż do samego końca. Gra obfitowała w ciekawe pomysły i sekwencje gore, jakich w grach nigdy nie było i przez długi czas nie będzie. Jednym z ciekawszych momentów jest poziom 6, gdy Rick jest zmuszony zabić swoją dziewczynę, której ruszył na pomoc. To ciekawy twist, który zrywał z utartymi schematami mówiącymi, że na końcu zawsze jest księżniczka do uratowania. Splatterhouse jednak miał o wiele więcej do zaoferowania. Rick mógł podnosić różne przedmioty i używać ich w walce. Mógł to być tasak przycinający przeciwników na pół. Nowością był ciekawy patent przy walce długą dechą. Cios rzucał przeciwników o ścianę, malowniczo ich rozsmarowując. W jednym z poziomów trafiamy do pokoju, który atakuje nas meblami, co było ukłonem w kierunku Evil Dead. W kolejnej planszy Rick łapie za shotguna, w kolejnej harpun, który ponownie jest nawiązaniem do Piątku 13. W jednym z kolejnych etapów Rick walczy ze swoim lustrzanym odbiciem. Dalej pojawiają się agresywne płoty,
młody w macicach, a jeszcze dalej Rick walczy z odwróconym krzyżem. Widać, że twórcom pomysłów nie brakowało, a wszystkie były doprawione odpowiednią dawką gore i zielonej niestety krwi. Niemniej była tutaj spora dawka kontentu, która obrońców moralności doprowadziłaby do palpitacji serca. Choć gra była dość krótka, nawet jak na standardy arcade, poziom trudności bardzo szybko rósł, choć wykorzystano system energii reprezentowany przez serca. Po każdym skończonym poziomie gra odnawiała część z nich. Splatterhouse wymagał wbicia na pamięć całych poziomów, bo przeciwnicy pojawiali się zawsze w tym samym miejscu, choć umieszczono jednego absurdalnie trudnego bossa, do którego pokonania trzeba było oszczędzać shotguna niemal z początku planszy. Co ciekawe, obie wersje, i japońska i amerykańska, nie miały między sobą różnic. Zmieni się to przy portach na konsole domowe. Gra okazała się umiarkowanym sukcesem. Była szóstą najchętniej graną grą arcade w 1988 roku. Dziś odnalezienie działającego automatu ze Splatterhouse graniczy z cudem. Większość z nich, które można dziś spotkać, to niestety samoróbki. Namco postanowiło przeportować Splatterhouse'a na konsole i komputery domowe, co było naturalną koleją rzeczy. W 1990 roku gra pokazała się na platformie TurboGrafx 16 i na japońskiej wersji tej platformy, czyli PC Engine. Obydwie platformy korzystały z dość egzotycznego nośnika, jakimi były karty HU. Wersja na USA dostała duże kartonowe pudełko, japońska tradycyjne pudełko CD. Ruszyła też machina marketingowa. Grę promowała ciekawa reklama z komiksem, w której poznawaliśmy początek gry znany z intra. Miało to sens, bo intro w samej grze zostało skrócone o sceny, gdy Rick i Jennifer docierają do rezydencji. Warto zauważyć, że Rick miał na sobie krwisto-czerwoną maskę, a nie białą, znaną z maszyn arcade. Był to celowy zabieg, aby odróżnić bohatera od Jasona Voorheesa. Co prawda w samej grze maska jest różowa. Zmiana koloru występowała tylko w wersji amerykańskiej. W wersji japońskiej na PC Engine Rick pozostał w masce białej. Ciekawe jest też pudełko wersji amerykańskiej, ponieważ nie było wtedy PEGI. Twórcy sami umieścili ostrzeżenie, co było dość niecodzienne. Napis brzmiał: przerażająca historia, która może być nieodpowiednia dla dzieci i tchórzy. Japończycy nie zawracali sobie głowy takimi głupotami. W obu wersjach zmniejszono jednakże poziom brutalności. Było mniej gore i zielonej krwi. Gry oczywiście wyglądały trochę gorzej niż ich odpowiednik na maszynie Namco, ale gracze nie mogli być zawiedzeni, bo dostali w zasadzie to samo, co widzieli w salonach arcade. Gra zdobyła bardzo dobre recenzje w branżowych pismach, co dobrze rokowało na przyszłość. Jednakże gra nie pozbyła się cenzury. Amerykańscy gracze nie walczyli z odwróconym krzyżem. Nie pojawiał się też ołtarz w jednej z lokacji. Również grób Jennifer, symbolizowany przez krzyż, został podmieniony na nagrobek. W obu wersjach z jakiegoś powodu z początku gry usunięto tasak, na jego miejsce wstawiając deskę. Na koniec ciekawy fun fact. Zauważcie, że nazwa firmy nie brzmi Namco, a Namcot. Początkowo Namco używało tej właśnie nazwy, gdy portowało znane gry na maszyny domowe. Jak wspomina Scott Rogers, nazwa odnosiła się do przeciwnika Pac-Mana, nazwanego Tokman. Od tyłu to właśnie Namcot. Dziwni ci Japończycy. W 1992 roku w Japonii na kolejny egzotyczny sprzęt FM Towns wychodzi port Splatterhouse, który można by określić mianem Arcade Perfect. No, poza zmienionym ekranem startowym i menu. Tym razem gra pojawiła się na płycie CD, jednakże portem nie zajęło się Namco, ani tym bardziej Namcot, a firma, która nazywała się Wing. Gra z racji, że była Arcade Perfect, wyglądała najlepiej. Udało się przywrócić oryginalny poziom brutalności. Dziś jest to najtrudniejsza gra do zdobycia. W Big Boxie pozostało ich wyjątkowo niewiele, a rynek zasypały samoroby, często sprzedawane w cenie oryginalnej wersji od Wing. Ostatnią wersją była wersja na PC-ty, która pojawiła się dopiero w 2000 roku, 12 lat po oryginalnej premierze. Co ciekawe, gra też pojawiła się tylko w Japonii, co było dość dziwne, bo PC-ty w Japonii traktuje się jako zło konieczne. Potem pojawiło się jeszcze wznowienie
wznowienie w 2003 roku. Wersję na PC ponownie można było określić mianem Arcade Perfect. Co ciekawe, jest jeszcze jeden, nazwijmy to port Splatterhouse'a, mianowicie w formie handhelda z ekranem LCD. Gry bardziej kojarzycie jako nintendowskie Game & Watch lub bardziej swojską ośmiorniczkę lub jajeczka. Splatterhouse pojawił się też w takiej formie. Dziś wiele osób nie pamięta o tej odsłonie. Choć z wiadomych przyczyn cała gra mieściła się na jednym ekranie, nie zabrakło w niej Jennifer i najbardziej znanego bossa z gry Biggie Mana, gościa z 2 piłami mechanicznymi zamiast rąk i workiem na twarzy. Gra pojawiła się w 1988 roku, czyli dokładnie wtedy, gdy gra weszła na automaty arcade. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Was kolejne dziwo. Pierwszy raz na konsoli domowej Splatterhouse pojawił się na Famiconie od Nintendo. Dlaczego o tym teraz dopiero wspominam? Gra została zatytułowana Splatterhouse w unpacku Graffiti i została wykonana w stylu Super Deformed. Namco był twórcą tegoż dziwa. Bardzo prawdopodobne, że stworzenie takiej wersji na Famicona było przymusowe, bo Nintendo nigdy by się nie zgodziło na grę w oryginalnej formie. Gra była zdecydowanie skierowana do młodszego gracza. Zmieniono też wstęp. Rick zostaje wybudzony z grobu przez błyskawicę, czego świadkiem jest Jennifer, ale błyskawica wybudza też wielką dynię, która porywa dziewczynę. Rick rusza na pomoc. Ciężko dopatrywać się tutaj oryginalnego Splatterhouse'a. Zmieniono w zasadzie wszystko, nawet bossów. Tym razem był to Dracula czy Wilkołak. Śmieszna grafika i sympatyczna muzyczka towarzyszyły Rickowi z wodogłowiem w jego pościgu za dynią. Choć wiele osób pomija tą część, jest to wciąż część serii, o której wielu chciałoby jednak zapomnieć, jako Halloween 3, sezon na wiedźmy, ale z kronikarskiego obowiązku również i o tej części wspominam, choć sam nie uznaję jej za kanon, jak chyba większość fanów. W 1992 roku pojawiła się druga część Splatterhouse na konsolę Sega Genesis, znaną u nas pod nazwą Mega Drive. Grę stworzyło studio Now Production, które działa do dziś i współtworzyło chociażby Deadly Premonition na Switcha. Gra ukazała się w Japonii, Europie i USA i kontynuowała historię z jedynki. Rick załamał się po tym, jak nie mógł uratować Jennifer, jednakże objawia mu się ponownie maska terroru, która mówi, że Jennifer jest jeszcze do odratowania, ale musi wrócić do rezydencji Splatterhouse. Rick, nie namyślając się wiele, rusza tam, gdzie się wszystko zaczęło. Patrząc na drugą część, trudno wywnioskować, czy cokolwiek się zmieniło. Gra pozostała wierna oryginałowi. Owszem, pojawili się nowi przeciwnicy, nowe lokacje, ale sama idea pozostała bez zmian. Krew wciąż była zielona, ale pojawiała się też czerwona posoka, jednak nie w postaci wypływających płynów zaatakujących nas stworów, co było dość dziwnym zabiegiem. Jeśli chodzi o przeciwników, nowy deweloper również nie ograniczał się niczym. Zdeformowane płody zwieszające się na pępowinach z sufitu, pękające oczy jednego z bossów, no było tego sporo. Dorzucono trochę bardziej dynamiczne etapy, jak ten końcowy, kiedy uciekamy łódką przed wielką ośmiornicą. Gra różniła się niewielkimi szczegółami w wersji japońskiej. Tam też Rick miał maskę przypominającą tą z teatru kabuki z czarnymi bocznymi pasami. W pozostałych rejonach maska bardziej przypominała czaszkę. Gra nadal trzymała poziom, kończyła się zatopieniem rezydencji w jeziorze i uratowaniem Jennifer, choć nie zdobyła tak dobrych recenzji jak poprzedniczka z racji swojej wtórności. Jest to też jedyna część Splatterhouse, która pojawiła się w Europie, co było zabiegiem pozbawionym sensu. Były to czasy sprzed internetu, ludzie nie mieli zielonego pojęcia, co to jest Splatterhouse, a dwójka na okładce mówiła, że kiedyś była część pierwsza, tylko nikt o niej nie słyszał. Jeśli nic nowego nie było w części drugiej, to nie można było tego powiedzieć o części trzeciej. Ponownie deweloperem zostało Now Production. Splatterhouse 3 pojawił się jedynie w Japonii i Ameryce w 1993 roku. Co ciekawe, gra miała własne ograniczenie wiekowe wprowadzone przez Segę i była to pierwsza gra, która coś takiego miała na okładce. Sega uznała, że Splatterhouse 3 jest grą dla dzieciaków od lat
13. Historia działa się 5 lat po wydarzeniach z części drugiej. Rick i Jennifer zostali małżeństwem, urodził im się syn, Dave. Zamieszkali w Connecticut, gdzie Rick, teraz makler giełdowy, kupił posiadłość. Jednakże prastare zło nie umarło. Maska terroru przypomniała sobie o Ricku. Zbliżało się zło nazwane Evil One. Oczywiście ponownie porwało Jennifer i przy okazji Dave'a, a Rick kolejny raz przywdziewa maskę i rusza lać potwory. Intro, jak i cutscenki wykorzystywały grafikę zdigitalizowanymi aktorami, co było dość niespotykane jak na 1993 rok. Zmian w rozgrywce było dużo. Przede wszystkim już nie poruszaliśmy się jedynie w prawo, ale po całej planszy wzorem na przykład Final Fight. Lokacje nie były liniowe, obfitowały w drzwi, przez które przechodziliśmy do kolejnych pokojów. W ogarnięciu się w labiryncie pomagała nam mapa. Nowością było to, że etapy były na czas, jednakże nie wpływały one na samego Ricka, ale na zakończenie. Od tego, czy uda się przejść etap w określonym czasie, zależało życie naszych bliskich. Co jakiś czas gra serwowała nam cutscenki opowiadające, co się dzieje z osobą, którą musimy uratować. Podnosiło to ciśnienie, a tykający na górze zegar zaczynał stresować. Pomysł w mojej opinii wyszedł super. Można było zauważyć, że gra bardziej zaczynała przypominać klasycznego beatemapa, choć pojawiało się tutaj mniej broni białej, a nawet jeśli ją posiadaliśmy, gdy Rick upadał po ciosie, pojawiała się dziwna zjawa, która zabierała nam oręż. Dodano drugi pasek mocy, po którego napełnieniu Rick zamieniał się w jeszcze większego masakratora, zadającego więcej obrażeń. Pasek napełniał się po zebraniu specjalnych kul rozrzuconych po domu. Lokacje również wyglądały lepiej. Rezydencja miała bardziej zróżnicowane pokoje. Można było odwiedzić pokoje opcjonalne, które dorzucały jakiś bonus, ale też przy okazji zabierały cenny czas. Niektóre z nich były niezwykle irytujące, jak ten ze spadającymi elementami, który miał tylko opóźnić nasz marsz, przy okazji zabierając energię Rickowi. Poziom był o tyle bez sensu, że w zasadzie przejście go bez trafienia wymagało żmudnego opanowania momentów, w których elementy się pojawiają. Również przeciwnicy, mam wrażenie, że wyglądali lepiej niż poprzednio, choć nie zabrakło recyklingu niektórych maszkar z części drugiej. Niestety zabrakło charakternych bossów, jakich mogliśmy znaleźć wcześniej. Co ciekawe, pojawiła się wreszcie czerwona krew na przeciwnikach. W grze pojawiła się też kolejna nowość. Gra oferowała aż 4 różne zakończenia. Niestety dziś Splatterhouse w wersji na amerykańskiego Genesisa to biały kruk. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika. Prawdopodobnie na rynek wypuszczono bardzo niewiele egzemplarzy i cena gry dziś może mocno dać po kieszeni. Wersja japońska jest tańsza, ale też nie liczcie na dużą obniżkę. O Splatterhouse świat zapomniał aż do 2010 roku. 17 lat po ostatniej części Splatterhouse zawitał na konsolę Xbox 360 i PlayStation 3. Gra była rebootem całej historii, a ta nie zmieniła się za bardzo. Do gry wprowadzało bardzo ładne intro, a sama gra oczywiście została dostosowana do nowych standardów, choć nie wyzbyła się swoich korzeni. Ricka przeniesiono w środowisko 3D. Mocno zmieniono jego aparycję, pompując go porządnie, przez co bardziej przypomina Bane'a z Batmana niż Jasona Voorheesa. Walka odbywała się w 360 stopniach. Rick nauczył się sporej liczby kombosów. Podobnie jak kiedyś mógł podnosić różnorakie sprzęty do wyrządzania krzywdy. Dodano ciosy nazwane Splatter Kills, które można było wykonać na oszołomionych przeciwnikach. Co ciekawe, podczas gry Rick mógł stracić ręce, które z czasem odrastały, a oderwane kończyny również mogły posłużyć jako broń. Wreszcie wyzbyto się w końcu zielonej krwi. Splatterhouse jest chyba najkrwawszą grą na konsolę 7. generacji. Posoka wręcz spływa po Ricku, lokacje po walkach wyglądają jak rzeźnia. Nie zabrakło easter eggów związanych z kultowymi seriami horrorów. Jednym z ciekawych zabiegów były sekwencje, gdy chodziło się Rickiem w stylu pierwszej i drugiej części, czyli w prawo i naparzało potwory, które tym razem można było wyrzucić w stronę kamery. Gra też oferowała bonusy i był to świetny ukłon w stronę fanów. Za zakończenie gry mogliśmy zagrać w 3 pierwsze tytuły w ich niemal oryginalnej formie z lat 80. i 90. I dla Europejczyków i po części Amerykanów była to pierwsza taka możliwość, aby poznać te gry nie sprowadzając ich z Japonii. Grę stworzyło studio Namco Bandai, które wcześniej stworzyło Afro Samuraja.
Splatterhouse nie był zły, był ledwie dobry, jednak zdecydowanie to za mało. Gra przemknęła bez echa i dziś mało kto w ogóle pamięta, że coś takiego kiedyś było, a szkoda. Warto zagrać, bo krew wręcz wylewa się z ekranu. Model klepania po mordach jest bardzo dobry, a przede wszystkim gdzieś unosi się nad nią duch serii. Splatterhouse miał przywrócić pamięć o grze, ale nie wyszło. Minęło za dużo czasu, a gra nie była aż tak bardzo zapamiętana jak inne brutalne tytuły wspomniane na początku, Mortal Kombat czy Doom. Szkoda. Naprawdę szkoda. Kilka słów o różnej maści gadżetach związanych z grą, które można nabyć. Nie ma tego dużo. Replika maski z rebootu Splatterhouse'a na niewielkiej podstawce, która wygląda trochę jak plastikowy bubel. Pojawiło się też sporo figurek różnego rodzaju niemal ze wszystkich części gry, reprezentujących nie tylko Ricka, ale i przeciwników. Choć można trafić na niezłe figurki, zazwyczaj są to te z ostatniej odsłony gry. Te z klasycznej trylogii 2D, z racji, że powstawały w latach 80., wyglądają tak sobie. Niemniej, jeśli jesteś fanem, będziesz miał na co wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Na koniec małe słówko dla kolekcjonerów. Ogólnie niemal każda część poza dwójką jest ciężka do zdobycia, ich cena jest kosmiczna. Chciałbym jednak przestrzec przed chińskimi podróbkami. Chińczycy od dawna wyczuli interes i robią dokładne kopie gier na Genesisa. Jak je poznać? Po śrubkach z tyłu obudowy kartridża. Również na FM Towns zdarzają się podróbki, często w cenie oryginalnej wersji. Także na przyszłość uważajcie, aby nie przepłacić za bubla. Czy Rick sięgnie jeszcze raz po maskę terroru? Wątpię. Słaba sprzedaż na poziomie 340 tysięcy kopii pogrzebała marzenia o sequelu, a Splatterhouse pozostanie jako egzotyczny tytuł, o którym mało kto wie, a jeszcze mniej osób grało. I nie tyczy się to wersji na 7. generację, ale całej marki. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi sięgniecie po Splatterhouse, bo to nadal fajna i mega brutalna gra. Okej. Więc tak, automat jest dosyć dziwny, bo lewa gałka ma tylko dwa przyciski, a prawa ma 3. Nie mam pojęcia, co jest za różnica. Wszystkie gierki, jakie są w ogóle w Japonii, większość chodzi na 100 jenów od XX czasu. Nie wiem, nie ma żadnej inflacji. Zawsze kosztowały 100 jenów, zawsze kosztują 100 jenów. W momencie to jest nowa gierka czysta. No zobaczymy, co ten Splatterhouse potrafi. Pięć i skok. O, jest to słaby cukierczyk. O! Co, tyle? O mój Boże, jestem słaby normalnie. A nie, jeszcze nie. Okej, nie znam tej gierki. To teraz się idę skombinił. Tu. No. Ale jest ten. To jest jakiś timer, tak? Dobra, co my tu mamy zrobić? Boże, jak jestem słaby.
sobie, to będę kontynuował, bo nie mam pojęcia, jak to się gra. Do widzenia. Okay, can we get a shot of you like playing with the button? So, yeah. So we've got some on the other side, yeah. Yeah. Okay, that's good. Okay?